W październiku 2024 roku 3 byłych studentów Szkoły Życia zaginęło w lesie obok Burkittsville w stanie Maryland w trakcie realizacji zdjęć do dokumentu o wiedźmie z Blair. Tydzień później znaleziono ich nagrania. Blair Witch Project. Kultowy witaż przed wjazdem do miasta Burkittsville. To właśnie tutaj nagrywano kultowe Blair Witch Project. Słuchajcie, prawne oko założyło, że ten znak jest nowy i różni się od tego historycznego na telefonie. Słuchajcie, związane to jest tabunem fanów ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj, no i ten znak po prostu kradli. Ludzie zmienili ten znak na nowy po to, żeby się nie kojarzył z tym filmowym. Ale słuchajcie, Blair Witch Project, film legenda, film, który przez wiele lat straszył ludzi i teraz zobaczymy i pokażemy wam, jak to miasteczko wygląda naprawdę, także zapraszamy. 3 filmowców gotowych na szukanie wiedźmy z Blair. Natomiast tutaj was zaskoczę, że fabuła dzieje się niby w tym miejscu, ale tak naprawdę różne sceny były kręcone w różnych miejscach i do nich też pojedziemy, zanim oczywiście wejdziemy do słynnego lasu w Blair. Miasteczko jak miasteczko, ale co jeszcze ciekawe, że mamy Halloween, który się zbliża i naprawdę te domy są poprzyozdabiane i wygląda to, robi to naprawdę niezły klimat, co? A akcja filmu nie działa się 31 w ogóle? W okolicach Halloween? Jakoś w styczniu ona chyba akcja była, czy w marcu chyba jakoś to było. Jak oni skończyli filmować, to było jakoś Halloween, coś takiego przynajmniej pamiętam, jak czytaliśmy. Jest ten kościółek. Powiem wam szczerze, że tak dawno temu oglądałem ten film, że nie powiedziałbym, że to jest to miasto, gdybym nie wiedział. Ty, patrz, jest wiedźma z Blair. No może to widzisz? być ta wiedźma. No jest. Skąd wiesz, jak ona wygląda, jak nigdy nikt jej nie pokazał? Ale wygląda jak wiedźma z Blair. To właśnie tutaj zaczyna się cała historia czarownicy z Blair. Za mną znajduje się cmentarz, który można powiedzieć był pierwszym ujęciem całego filmu. A co ja trzymam w ręku? Mianowicie wchodząc przez tą bramę na cmentarz, który wiąże się stricte z całą serią tych filmów, spotkaliśmy człowieka, który nas zawołał, zapytał się, co my tutaj robimy. No to powiedzieliśmy, że chcemy nakręcić i pokazać naszym rodakom głównie, jak wygląda cała ta fabuła i historia. Powiedział, żebyśmy respektowali zasady cmentarza, żebyśmy nie nagrywali nazwisk. Podszedł do szopy, powiedział, że on w ogóle jest człowiekiem, który zarządza tym cmentarzem i dał nam ziemię z cmentarza w Blair. Wychodzimy z cmentarza, ale chcemy jak najlepiej oddać klimat tamtego filmu sprzed 30 lat, więc będziemy używać również małego wspomagania, które potrafi nagrywać podczerwieni w takim stylu jak tamte kamery. Będziemy używać do tego telefonu polskiej marki Hammer, a mianowicie będzie to Construction 2 Thermal 5G limitowanej edycji z takimi militarnymi wstawkami. Nagrywa piękne filmy w podczerwieni, są czarno-białe, w pełni oddające klimat ducha Blair Witch Project. Dodatkowo oczywiście możemy używać GPS-a, są dalmierze sięgające bodajże do 50 metrów. Pamiętajcie o tym, że są różne modele tego telefonu, oczywiście w opisie filmu odeślemy was do tego strony, ale jeszcze jeden ważny gadżet, mianowicie termowizja, więc jeżeli wiedźma będzie gdzieś szła naszymi szlakami, a jej nie zobaczymy, to znajdziemy ją po cieple dzięki temu telefonowi. Burkittsville jest bardzo małym miasteczkiem, a co jest najlepsze, że po emisji 2 i 3 ludzie strasznie się wkurzyli, bo tutaj przychodziły masy, tony ludzi, więc my też nie chcemy długo czasu spędzać, tym bardziej, że już nam ten chłop na cmentarzu zwrócił uwagę. Ale co jest bardzo istotne, to to, że według legendy właśnie z Blair, to tutaj par właśnie z tego miasteczka porwał 8 dzieci, z czego 7 zamordował. Do tego wrócimy, jak będziemy u niego w domu, czyli w ostatniej scenie z Blair Witch 1. Natomiast doszło do takiego paradoksu, że ludzie przyjeżdżali tutaj, znajdywali groby z filmu i koczowali pod nimi. Także jeżeli kiedykolwiek byście byli właśnie, przyjechali po prostu w to miejsce, no to słuchajcie, porobić parę zdjęć i uciekać. No tak samo my teraz uciekamy, bo jedziemy do hotelu. To jest to, co mówiliśmy, że Blair Witch Project niby był kręcony w jednym miejscu, ale tak naprawdę w kilku, a do hotelu mamy 14 minut, bo to wszystko jest bardzo blisko siebie. Za moimi plecami znajduje się motel Hillside 1905, a nagrywamy to z przyczajki, ponieważ człowiek tam pracujący nie wyraził nam zgody na nagrywanie. Nie do końca wiedział, o co chodzi, no i nie do bo nie mówił po angielsku. bo nie mówił po angielsku, ale filmowo bardzo ważne miejsce, ponieważ to właśnie tutaj ekipa po raz pierwszy w takich komfortowych warunkach spędza noc, robi tu imprezę i to wszystko też było zrobione po to, żeby uwiarygodnić przekaz. To właśnie po to było zrobione, żeby ludzie poczuli, że to jest naprawdę autorskie, amatorskie nagranie. Taka ciekawostka,
nagranie 90 minut materiału, wykorzystane kilka scen, ale właśnie autorzy stawiali przede wszystkim na realizm. I gdybyście kiedyś tu zawitali, pokój 118, no to właśnie tam Heather, Joe i Mike spędzili swoją ostatnią noc. A my jedziemy w następne miejsce śladami Blair Witch Project. Jedziemy tutaj do miasteczka Rosemont, za chwilę wam go pokażę. Miasteczko znajduje się na granicy Maryland i Virginii, niedaleko Brunswick, i to właśnie tam działa się pewna kultowa scena, o której chcemy wam również powiedzieć. To tutaj właśnie pierwsze wywiady, to tutaj nasi bohaterowie naszego filmu właśnie pytali mieszkańców o ich wrażenia, czy słyszeli o legendzie z Blair. No i twórcy tak się postarali, że tak, mieszkańcy wiedzieli o Wiedźmie z Blair. Czy słyszał pan kiedyś legendę o Wiedźmie z Blair? Tak, słyszałem. Tu stała kiedyś taka kobieta właśnie w filmie i opowiadała o tym, trzymała swoją córkę na rękach i co jest najciekawsze, że do dziś dnia ona się upiera, że tak naprawdę ta scena nie była ustawiona, a jej córka nic o tym nie wiedziała. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Po pewnym momencie mała dziewczynka zasłania jej usta. Natomiast kobieta tak opowiedziała, że słyszała o tym, słyszała wiele legend, a przede wszystkim to, aby w nocy nie zapuszczać się właśnie do lasu Blair, ponieważ tam krążą o tym różne legendy oraz złe siły. I to właśnie było kręcone tutaj, w tym miejscu, na tle tego domu. W tym momencie kiedyś tu była inna restauracja, potem miała nazwę Mummy's Dinner, z tego co pamiętam. Natomiast w tym momencie widać, że jest to wszystko po prostu przerabiane, remontowane, więc niestety nie wejdziemy do środka, ale pojedziemy w następne miejsce, które jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o tą 8 zaginionych dzieci z Blair. Słyszałem historię o Rustynie Parze, wiele lat ona się przewijała i w dalszym ciągu jest we sercach wszystkich mieszkańców. Ale czemu? On był zawsze dobrym człowiekiem, który zawsze mówił dzień dobry, wychodził. Co prawda był trochę odludkiem, mieszkał daleko od wszystkich domów, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, nigdy z nim nie było żadnych problemów. A jak to się wszystko zmieniło? Podobno krążą legendy, jak rozmawiałem z innymi ludźmi, że widział jakąś dziwną postać kobiety. Na początku ja się jej nie bał, bo nie było po co. Podchodził do niej. Rustin coraz bardziej stawał się dziwny, coraz mniej przychodził do nas, aż w pewnym momencie kompletnie się od nas wszystkich odciął. Podobno to była wiedźma, która coraz częściej chodziła mu na głowę, nie dawała mu spać. On myślał na początku, że jest obłąkany, więc chciał się jakoś leczyć, ma problemy ze snem, no i zaczęły znikać dzieci, parami. 8 dzieci zaginęło, a 7 zostało zabitych. Porywał je parami, dziecko jedno musiało stać po ścianą w kącie, aby nie wiedzieć, co się stawało z drugim. Drugie dziecko mordował, wyciągał z jego flaki i robił znamiona, które były jakimiś runicznymi znakami, o których wspominała mu właśnie czarownica z Blair. Słuchajcie, to właśnie to kultowe miejsce, w którym trójka bohaterów dowiaduje się o Rustynie Parze. Ale teraz przed nami chyba najważniejsza część, bo tak jak oni udamy się do lasu. Gdybyście dotarli w to miejsce i chcieli zobaczyć słynną skałę rybaków albo Coffin Rock, czyli trumienną skałę, to musicie najpierw zlokalizować Black Hills Mill. To jest to, co jest po tamtej stronie, w tym momencie jest remontowane. I następnie skręcić teraz w lewą stronę i pójść właśnie wzdłuż Seneca Creek, czyli tego oto właśnie potoku. Ponieważ tam gdzieś daleko jest trumienna skała i właśnie do niej teraz się udajemy. To, co jest niesamowite, to to, że wcześniej rozmawialiśmy o tym z chłopakami w samochodzie, ale paręnaście lat temu oglądaliśmy ten horror jako nastolatkowie, jako dzieciaki, tak? I teraz jesteśmy w prawdziwym lesie Blair. I słowo klucz, prawda, oglądając to jako dzieciaki, sami nie łyknęliśmy, zresztą parę lat temu się o to kłóciliśmy, że tak, że to była tak zrobiona tak skutecznie, wiecie, te reklamy a propos missing, a propos tego, że te taśmy zostały znalezione, że ludziom zakodowało się w głowę, że oglądają prawdziwy film dokumentalny z wydarzeń, które wydarzyły się 30 lat temu. Maryland Hunting Area. To, co jest bardzo istotne, to ten cały park jest tak ogromny, że nie jesteśmy w stanie odwiedzić tych konkretnych miejsc, gdzie się działy jakieś tam filmowe tematy w stylu tam, gdzie mieli namiot i tak dalej, ponieważ po prostu on jest bardzo duży. Ja myślę, że nawet sami aktorzy czy cała ekipa, która była z nimi, nie do końca wiedzą i pamiętają, gdzie to było. Ale natomiast oni 8 dni to spędzili. Oni tu spędzili 8 dni, natomiast to, co jest najistotniejsze, to to, że puścili aktorów do lasu
dawali im karteczki, na których były napisane, co dzisiaj macie zrobić, co dzisiaj macie powiedzieć, ale nie w jaki sposób macie to zagrać i dokładne kwestie. Nie były żadne kwestie mówione, że tak powiem, zapisane, więc to wszystko było, słuchajcie, improwizowane. Natomiast to właśnie tutaj, po tych klasach, gdzieś jak załóżmy tu rozbili obóz, to za chwilę wyszła wiedźma, która trzęsła ich namiotem. Stary, ja wiem, że to wszystko jest zmyślone, ale wiesz, że jak ty to siedzi w głowie, po krzakach i ja szukam tych znaczków, które są tutaj. Tak, a może ktoś gdzieś zostawi, wiesz? Jeżeli ktoś to zostawił, to ja będę miał pełne gacie, bo to wszystko siedzi w głowie. To takie wrażenie robi ten horror, że po 20 latach, chodząc po lesie, mam takie mieszane uczucia, wiecie o co chodzi. Skała z rybakami jest mniej więcej tu, więc trzeba podejść do jeziora. To jest jeden z ważnych momentów w filmie, ale Coffin Rock, który znajduje się mniej więcej tu. Gdzieś przy zakręcie. Tak, jest takie 5 do 10 minut drogi stąd, a trzeba by tam trafić, zanim będzie ciemno, bo nie chciałbym spotkać wiedźmy na A przykład. wiesz co jest najważniejsze? Że jest godzina 18:02 i zaraz będzie ciemno i nie wiem, czy pamiętacie z filmu, ale oni też wchodzili o takiej godzinie do lasu, że było już wieczorem. Tak wieczorem i zaraz będzie No właśnie ciemno. mówiliśmy o tym wcześniej, że właśnie podobna pora i miesiąca, bo mniej więcej pod koniec października film był nagrywany i podobna godzina, kiedy wchodzimy do lasu, więc trzeba uważać. I właśnie tu musimy znaleźć tą skałę, na której stali wędkarze, którzy się też byli troszeczkę... To jest chyba to, wiesz? Tak. A to jest tak 3 razy drzwi zaznaczone, ale to jest to. To jest to. Skała rybacka w Blair Witch Forest. W sumie to w lesie z Blair po prostu. I chcieliśmy ją znaleźć, nawet zobaczyliśmy, mamy zdjęcie takie z filmu i ona prawdopodobnie znajduje się właśnie w tamtym miejscu, tylko minęło troszeczkę czasu, scena była kręcona jakby z tamtej strony, ale minęło troszeczkę czasu i słuchajcie, no ona się tak zapadła, więc już nie wygląda tak identycznie. Natomiast tu jest bardzo ciekawa historia, bo 2 rybaków zapytanych, czy kiedykolwiek widzieli wiedźmę, najpierw się pokłócili, ale potem jeden z nich mówi coś takiego: tak, widziałem ją, gdzieś jak tutaj wędkował, latała, że tak powiem, chodziła pomiędzy drzewami, przemykała. A drugi mówi: ale ty wtedy dużo piłeś, a on mówi, się z nim właśnie zaczął sprzedać, że wtedy był trzeźwy i tak dalej. Wiemy o tym, że no wiedźma z Blair nie istnieje, no ale kultowa skała, gdzie się pokłóciło 2 rybaków w filmie, jest dalej. Powiem wam, że ona nawet trochę wygląda jak trumna, co? Znaczy, o kurde, ty, pa! Widzicie? Patrz. No, zobacz, masz położone kamyczki, jak w Blair. Tak było w filmie, pamiętacie? Że wychodzili z namiotu i mieli ustawione 7 takich kamieni, Tak, symbolizujących 7 dzieci, które zostały zabite. A to jest właśnie... z Coffin Rockiem właśnie. To jest tak, to jest związane z Coffin Rockiem. Niech wam tłumaczymy, jaka była legenda. Coffin Rock, czyli po polsku Co się stało? Teraz po czerwieni to zobaczyłem za twoją ręką. Były to takie jakieś, wiesz, symbole. A tu są symbole, no. Zaraz to zbadamy z bliska, ale legenda o Coffin Rock. Początek jakby legend o tym miejscu i mistycyzmowi sięga jeszcze czasów, kiedy te tereny były zamieszkiwane przez Indian i podobno w tym lesie ten las otaczała i to Coffin Rock jakoś taka czarna, dziwna magia, energia, ale filmowo najważniejszy moment jest taki, że kiedyś podobno zaginęła właśnie w tym lesie dziewczynka i wyruszyły za nią 2 ekipy poszukiwawcze. Jedna z tych ekip została w tym miejscu zamordowana, rozpruta i znalazła ją druga ekipa. Pobiegła do miasta, które jest w okolicy, po pomoc. Natomiast w momencie, kiedy tutaj wrócili, już ciał nie było. Stąd właśnie nazwa Trumienna Skała. Nomen omen, jak się przypatrzycie, to ona troszeczkę tak pasuje, ponieważ ma takie tam wgłębienie. Natomiast teraz, Łukasz, dawaj z bliska, wrócimy do tego tematu, bo to jest ciekawe, co ty znalazłeś. Zobacz, tu są jakieś takie S, F, AX. I. Jest to lustrem to przebij. Pokaż, co jest na ekranie tutaj. Ja myślę, że tu lepiej widać z twojej kamery, wiesz? No właśnie o to chodzi, pokaż lustro tutaj. O człowieku! No,
To wygląda jak takie symbole właśnie, dlatego taką minę zrobiłem za Czaisz, kamerą. że w tej kamerze tego jest nie widać? Zobacz. No tego gołym okiem To nie widać widać. tylko w podczerwieni. Ja dlatego taką minę zrobiłem, ty sobie opowiadasz historię tutaj, a tu widzę jakieś symbole gdzie to głupie, jest nie? na termowizji. No tu jest, co nie? Coś narysowane, ale tego okiem praktycznie nie widać, dopiero w tej w kamerze. I jest trochę więcej tego, bo są krzyże A i tak weź ją dalej. zeskanuj całą Zobacz, jeszcze. tutaj zrobiłem night shota, to samo. Tak, tylko w podczerwieni to widać, no. A weź zeskanuj całą tą skałę, czy jeszcze jest coś napisane. I to jaki jest fart, że w ogóle w momencie, kiedy tak... To nie jest grane, on po prostu tu stanął, naprawdę. Ty, a to nie jest... Nie jest, bo to wygląda już jak małe dzieci, które sobie sam schizuje. Ktoś po prostu podpisał, ale... No ale że akurat, że tylko po czerwieni to widać, nie? Ciekawe, co nie? A weź włącz termowizję, czy jeszcze coś się innego pokaże. Nagrywa, no to są nasze nogi. Pokażmy Konrada, żeby było widać. Gdzie jest najzimniejszy? Serce mam rozgrzane. Ale zobacz, że nawet mu grzywkę widać, widzisz? No. A i zobacz, jeszcze jedną rzecz robi ta kamera. Weź na las, A pokaż. temperaturę. Nie, ona skanuje dwie kamery naraz. Widzicie, punkt czerwieni to są, to jest temperatura, a to takie naokoło jest z drugiej kamery nałożony obraz, widzicie? Aha. Bo widać rzekę i tak Ruch dalej. wody nie? nawet. Dobra, to teraz Dawaj, skała. skanuj kopiuj. Kurde, jaka akcja, co? Tylko musisz chwilkę poczekać, ona nałoży dwa obrazy wtedy na siebie, to nie? W ogóle skała ma ile? 2 stopnie niecałe. I to konkretne miejsce jest najbardziej nagrzane, ten dołek. Może tam coś żyje. Co? A ja tam wsadzę jeszcze. Jakoś się może wślizgnąć, wiesz? No bo GoPro wrzuci. No jest tu jakaś dziura, ale tam raczej się nie ślizgnie. A ty masz zoom? Znaczy nie, tak sprawdzam tutaj, tak zobaczę zoomem i night shotem. Tam chyba nie da rady nic. Ona się tam kończy, wiesz? Po prostu jest tak podmyta przez tą wodę. Ty, ale bania z tym to jest dobre, co? Z tym napisem, no. No powiem wam szczerze, że być tutaj to jest naprawdę super rzecz. Byliśmy w tym Blair, co mówiono w Krakowie, gdzie niby zginęli ci studenci, ale teraz jesteśmy w prawdziwym Blair, w tym filmowym lesie. Naprawdę, kurde, mega temat, co nie? No, jaram się takimi miejscami zawsze. Jakbyście znaleźli znaki z patyków tutaj. Dopóki bym znalazł wyjście, spoko. Gdybym dzisiaj już nie wyszedł z tego lasu, to mógłbym się zacząć bać. Też nie zdziwimy się, gdyby one gdzieś tutaj były, bo po prostu To już jest ta kubka, co nie? Nawet właśnie tą kubkę, co teraz To znaleźliśmy. rozejrzyjmy się, może gdzieś coś jest w okolicy. Czy ty jesteś filmowcem, ty giniesz? Nie, ty zaginiesz. On zaginę, A ty będziesz nie? stał w kącie. Ja będę w kącie, czyli spoczko, a ty umrzesz. Nie, ze mną nie wiadomo, co się stało. To ja tak przyjąłem w swojej wersji. Ty, w naszej wersji to wszyscy giną. Posłuchajcie. Świerszczy ile. Ile świerszczy, co? No. Co jest? Mózg mi płata figla. I nie wkręcam, naprawdę mi się coś usrało, że coś przebiegło tam na górze. No to może jakieś zwierzęta, no tutaj jest tych multum. No. Zobacz przy drogach ile martwych zwierząt leży. A włącz termo, może coś będzie widać na termo, jeżeli rzeczywiście są zwierzęta. To w ogóle wygląda creepy w tej kamerze, chociaż jakby teraz coś mi przeleciało. W ogóle wiesz co jest jeszcze mega creepy tutaj? No. Że jak parkowaliśmy samochód, To byli ludzie. to byli ludzie, a teraz nie ma nikogo, kompletnie. Staliśmy tylko... Tylko nasz samochód tu stoi. Prawda. Dobra, jedziemy chyba jeszcze w bardziej creepy miejsce, bo miejsce całego tego finału. Dojechaliśmy na miejsce i się rozdzielamy, ponieważ Dlatego, nie że- możemy zostawić samochodu. Tak, bo tu nie ma parkingu nigdzie. Jest szlaban, zakaz wjazdu, no parking anytime, więc Konrad zostaje. Z fartem, powodzenia, wróćcie. Nie Ja po was już nie pójdę. No, więc dom znajduje się jakieś 500 metrów w tamtą stronę i niestety nie ma tutaj wjazdu samochodem. To jest jakiś state park też. W ogóle godzinę jazdy od poprzedniego lasu, gdzie byliśmy. To w ogóle nic nie widać w mojej kamerze, wiesz? Coś u ciebie widać? Widać, to są jakieś takie ruiny,
Tak, one nie mają nic wspólnego z Blair Witch Project. My musimy iść dalej tam, w głąb lasu. Zobacz, że nawet ta roślinność już teraz w nocy zupełnie wygląda inaczej, co? Ryje tu ładnie. Co sobie myślę o tych aktorach, którzy są tutaj. No i nie znali, powiedziałeś, wielu historii na dziko. Tak, no można ześwirować to, nie? Ja już teraz widzę rzeczy, których nie ma, wiesz o co chodzi? Przecież jakby teraz ktoś zaczął tutaj wieszać te tabliczki, nawet tak dla żartów, co nie? Zobacz. Patrz. No, działa głowa, nie? Działa bardzo. Mimo to, że wiesz, że to nie jest, wiesz, prawda, to tak, no właśnie. Co to jest za bania? Wiesz co? To jest linia energetyczna. Gdzieś zwaliła się. Omińmy to. No, bez kitu. No, bo to jest jedna z tych nitek, co idzie prądowych. O kurde, i to... Widzisz? O fuck. No, to jest lipa. Ty, widzisz ten znak? Jezus Maria! No ja mam zawał, kurde. Blair Witch Project, prawdziwy Blair. Tak, to jest ten dom, niestety, ale on został zrównany przez miasto, właśnie po to, żeby tu ludzie nie przychodzili. Ale zobaczcie, co tutaj wisi. Ty, ja muszę ten test zobaczyć. Stary. Już tu znicze palił, czaisz? A ten sprawdzę. 106. To miejsce 20 lat temu przerażało mnie do tego stopnia, że jako dzieciak bałem się iść do swojego pokoju. A 20 lat później stoję w miejscu, gdzie myślałem, że ci ludzie zginęli, nie? I są te znaki tutaj, te znicze i ciężko mi zabrać myśli, ale... Też masz gęsią skórkę. No, Gruby temat. no kurde, ten znak mi zdrył panie. Ktokolwiek to zrobił, pozdro. Ale wiesz, że ja ten znak zobaczyłem jako pierwszy? Tak? Tak, i wiedziałem, że to już jest tutaj, bo tych gruzów nie widać praktycznie. Ale są te kubki usypane tak jak te dzieci, co nie? Ty jeszcze, żeby tutaj... Co? Wow! Czaisz? Teraz to mi to naprawdę zryło głowę. Tam jest następny. Tu wszędzie dookoła to jest powieszone, nie? Wiesz co, to jest... Ja chyba mam dosyć. Ja też. Mimo to, że wiem, że to wszystko to jest sztuczne, to i tak mam gacie pełne, co nie? Ale mam zryty łeb. Stary. Ja nie wierzę, ja nie wierzę, co tu się odwaliło właśnie. Tu są następne, nie? No. Zobacz. I znicze, i buty jakieś, nie? Jakieś buty. W tych gruzach właśnie odnaleziono te zapisy, co nie? Te taśmy. Rzekome taśmy. No tak. I dlatego ludzie znicze palą, bo myślą, że to jest, wiesz, naprawdę... Aż mi się głos łamie. Weź jeszcze poświeć na ten symbol. No jak to miejsce. Najlepsze to jest to właśnie... To w sumie nie musi, to w noktowizji widzę. Ja pierdzielę! Łukasz!